Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Jurgen Klopp, dla znajomych i przyjaciół Jurek Wychodek. Witam Was w kolejnym 252, jeśli mnie pamięć nie myli, odcinku Koku. I jak ostatnio prezentowałem Wam kartkę i długopis, bo miałem dużo rzeczy zapisanych, bo mieliśmy dużo ogłoszeń, tak dzisiaj nie mam wielu ogłoszeń, mam tylko jedno ogłoszenie. I tak jak ostatnio, tak jak mówię, pokazywałem Wam długopis, tak dzisiaj mogę Wam pokazać coś, czego używałem wczoraj późnym wieczorem. I tak naprawdę używałem jeszcze tego. To nie jest tak, że chwalę Wam się czymś, co dostałem 100 lat temu od mojego brata za darmo, ale to jest tablet graficzny, który wyciągam raz na jakiś czas. I ostatnio była właśnie ku temu okazja, ponieważ musicie mi uwierzyć, że bardzo się ucieszyłem, jak się okazało, że YouTube w końcu dodał możliwość ustawienia plakietek dla wspierających za kolejno 6 lat, 7 lat, 8 lat, 9 lat i 10 lat wspierania. Na moim kanale najdłużej wspierającym jest Rafał Budkowski, są też inni wspierający, których pozdrawiam i wygląda na to, że Rafał Budkowski będzie pierwszym wspierającym, który za miesiąc będzie miał przy swoim niku nową plakietkę. Dlaczego Wam o tym mówię? Ja staram się te plakietki rysować samemu je wymyślać. Wiadomo, one na początku przedstawiały różne formy w Dragon Ballu, bazowy Goku, Goku Super Saiyanin. Teraz Wam pokażę taką grafikę, którą ostatnio wrzuciłem właśnie wczoraj wieczorem na społeczność, jeśli jej nie widzieliście, to ona przedstawia te plakietki, które już były obecne. Ostatnimi, które dodawałem, był Gohan Beast i Beerus za 4 i 5 lat wspierania. No i teraz dodałem Whisa, idąc dalej, za Bogiem Zniszczenia musi być anioł, tyle że Whis, jak widzicie, jako swoją laskę ma, no nadal laskę, ale z pysio-bidonem. Także jest tutaj pewien akcent humorystyczny i też akcent, zabarwienie powiedzmy tematyczne, jeśli chodzi o mój kanał. No ale jeśli chodzi o plakietkę za 7 lat, tutaj już wpadłem na pomysł, z którego jestem bardzo dumny, a mianowicie połączenie Zeno z Dragon Balla i Isaaca, czyli serii, na której opierał się mój kanał lata temu, jeszcze ponad w zasadzie 12-13 lat temu. Jest to moja ulubiona gra, w ogóle seria The Binding of Isaac, także stwierdziłem, że idealnie postać Isaaca i Zeno do siebie pasują powiedzmy gabarytowo, mogłyby zrobić fuzję nawet jak Goten i Trunks, więc stwierdziłem, że przerobię Zeno na Isaaca i to jest plakietka za 7 lat, ale jest jeszcze jedna rzecz, która w związku z tym narodziła mi się w głowie. Tak jak wiecie, plakietki za 8, 9 i 10 lat są jeszcze nieobsadzone, więc myślę, żeby zrobić live streama, być może na weekend, albo możecie mi dać w komentarzu znać, kiedy Wam najlepiej pasują live'y, o jakich godzinach i w jakich dniach. Prawdopodobnie byłby to weekend. Z rysowania na żywo tych 3 pozostałych plakietek. Oczywiście to nie jest tak, że ten live będzie tylko dla wspierających, bo ja nie robię live'ów tylko dla wspierających. Chodzi mi tylko o to, że możemy zrobić luźnego live'a z rysowania. Czegoś takiego dawno nie było, bo kiedyś robiłem live'y z rysowania, ale teraz myślę, że to będzie dobra okazja, żeby też pozbierać pomysły na żywo, pokazać Wam jak to robię, udowodnić Wam, że rysuję to sam, bo rysuję to sam, tak jak wszystko do tej pory. No i to w zasadzie byłoby tyle, jeśli chodzi o słowo wstępu, a my przechodzimy do komentarzy. Antony Tom ma 2 pytania do Koku. Witam Cię, Antony Tom. W zasadzie Antony po angielsku to jest Antoni Tomasz 9146. Wiem, że raczej postaci Kid Buu już nie zobaczymy w Dragon Ballu i na tamte czasy nic nie było o boskiej Ki, ale czy Kid Buu, gdyby pojawił się w obecnych czasach, to mógłby używać boskiej Ki, skoro Up może wykorzystywać ten rodzaj energii? Drugie pytanie, jak uważasz, czy Up może posiadać regenerację taką samą jak posiadał Buu? Na pierwsze pytanie moja odpowiedź brzmi: nie sądzę. Dlaczego? Tak, to prawda, że jak Kid Buu się pojawiał na początku w ogóle w Dragon Ballu Z, to nikt nie myślał o boskiej energii. Ale uważam, że teraz głupio byłoby w hipotetycznym scenariuszu, gdyby Kid Buu się pojawił w tej samej formie, w której był wtedy i nagle używa boskiej Ki. To dlaczego wtedy nie używał, jak walczył na śmierć i życie z naszymi bohaterami? Uważam, że to, że boska Ki w nim drzemała, bo oczywiście tego się dowiedzieliśmy w Majin Buu Sadze, że Buu przy podziale, jak dzielił się na złego i dobrego, to te moce Oppa i Senpaia poleciały właśnie na złego Buu. Tylko że on nie był w stanie z nich skorzystać. One były w nim uśpione i potem po reinkarnacji przeszły na Uba, ale w Ubie też były uśpione i dopiero w zasadzie osobiście Oppa i Senpai poprosił go i pokazał mu, jak przekazać energię, żeby wydobyć z niego tę boską Ki, więc Up nadal nie był tego świadomy. Kid Buu prawdopodobnie nawet gdyby był tego świadomy, to nie sądzę, żeby był w stanie używać tej energii, bo gdyby się okazało, że jakiś byle kto ma jakąkolwiek dawkę boskiej Ki w sobie, co już i tak byłoby mocnym naciągnięciem, jest w stanie korzystać z tej energii od tak, to byłoby to bardzo deprecjonujące dla tego typu energii, a i tak uważam, że boska Ki z biegiem czasu stała się, nie powiem i nie chcę powiedzieć pośmiewiskiem, ale
na naszej drodze, raczej na drodze naszych bohaterów pojawiali się raz co raz przeciwnicy, którzy nie korzystali z boskiej ki, a byli w stanie stawiać się bohaterom, którzy mają boską ki. Jiren, Broly, Moro, Granola, mógłbym tak wymieniać dalej. Odnośnie Uba i jego regeneracji, myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę ze względu na to, że tak, Ub ma boską ki, ale też fakt, że jest on reinkarnacją Majin Buu, to byłoby ciekawe, gdybyśmy mieli wojownika, który jest ziemianinem, ale jest innym ziemianinem. Było pytanie, nie wiem czy ja je wziąłem tutaj do kokła czy nie, bo już zapomniałem jakie pytania są w tym odcinku, ale było pytanie dotyczące się limitów bohaterów. Czy jeśli na przykład taki Chaozu, albo Krillin, albo ten Shinhan trenowaliby non-stop, na przykład wykonując te same wzmacniające ćwiczenia, czy oni mogliby się wzmacniać i wzmacniać i wzmacniać? Nie sądzę, bo Saiyanie mają oczywiście potencjał nieskończony, albo w zasadzie Vegeta tak lubi mówić, że mają nieskończony potencjał, ale myślę, że nawet Saiyanie byliby w stanie albo zbliżyć się do swojego sufitu, albo tak spowolnić skutki swojego treningu, że może by się wzmacniali, ale nie aż tak bardzo. No, Broly jest akurat wyjątkiem. W przypadku Ziemian to nie jest rasa wojownicza. Ja myślę, że w przypadku Ziemian w Dragon Ballu to działa podobnie tak jak w przypadku nas. Człowiek ma swoje ograniczenia, więc gdybyśmy mieli postać Uba, która jest fundamentalnie innym Ziemianinem, bo jest reinkarnacją demona, więc ma możliwość posiadania innych umiejętności, to byłoby na pewno ciekawe. Chociaż uważam, że też z drugiej strony Ub póki co jest tylko ziemianinem. Gdybyśmy mieli sytuację podobną do Dragon Balla GT, gdzie Ub scala się z Buu i wtedy już faktycznie jest fuzją człowieka i Majina, wtedy moglibyśmy bez żadnego problemu na legalu wrzucić do tego regenerację. Ale i tak już widzieliśmy, że Ub ma boską ki. Więc to nie jest tak, że on jest w 100% normalnym ziemianinem, który tylko ma w dokumentach wpisane, że kiedyś w poprzednim życiu był kimś innym. Nie, on się różni, więc być może już teraz, bez żadnej ingerencji ze strony tego grubego Buu, bez żadnej fuzji w Majuba, mógłby się regenerować. Myślę, że można byłoby to w ten sposób napisać, ale trzeba byłoby to jakkolwiek też wytłumaczyć, żeby nie było tak, że wiecie, on dostał jakiś starter pack podstawowych umiejętności za darmo, tak jak Granola czy Gas poprzez życzenie dostawali Hakai, błyskawiczną transmisję i tak dalej. Brylco, pytanie do Goku. Cześć Adacho, cześć. Goku w momencie, gdy próbował dostać się z wieży Karina do Pałacu Kamiego, po raz pierwszy użył długokrótka. Zarówno w anime, jak i w mandze wydawało się, że jest skrojony idealnie na odległość dzielącą oba miejsca i nawet zwalniał, gdy dowoził Goku na miejsce. Jednak we wcześniejszych rozdziałach gang Królika został wysłany przy jego pomocy aż na Księżyc. Prawdopodobnie niedopatrzenie, ale tak mi się rzuciło w oczy ostatnio. Przy okazji, ciekawe co się stało z gangiem, gdy Roshi zniszczył Księżyc podczas 23. Tenkaichi Budokai. Pozdrowienia dla wszystkich domowników. Dzięki. Przekażę kolegom i koleżankom. Myślę, że nawet jeśli byśmy użyli tego argumentu, który jest takim trochę wytrychem do niewygodnych pytań, czyli to była scena gagowa, no bo tak, scena z królikiem była sceną gagową, ale wydarzyła się w mandze. Także długokrótek faktycznie wyciągnął się w mandze na łamach kart mangi od Ziemi do Księżyca. Okej, na przykład, nie wiem, Herkules, który otrzymał cios od perfekcyjnego Cella, to też się wydarzyło na kartach mangi, więc można byłoby powiedzieć, że perfekcyjny Cell nie był w stanie pokonać Herkulesa. Ale wtedy można byłoby dopisać headcanon, że perfekcyjny Cell się bardzo wstrzymał, albo tak naprawdę uderzył go, nie wiem, podmuchem powietrza. Więc można byłoby to jakkolwiek wytłumaczyć. W przypadku długokrótka mamy fakt, on się wydłużył z Ziemi na Księżyc, więc uważam, że to, że on z wieży Karina do Pałacu Kamiego wydłużał się w taki sposób, że wydawało się, że dochodzi do swojego limitu i że nawet zwalniał, to nie jest kwestia tego, że to był jego limit, tylko kwestia tego, że w długokrótku, albo jak to Marcia ostatnio powiedziała, krótko kijek ona powiedziała? Nie pamiętam konkretnie jak to powiedziała, ale to było śmieszne. Właśnie chodzi o krótko kijek, tak? Myślę, że on ma coś w rodzaju sztucznej inteligencji. To jest przedmiot magiczny, który reaguje na polecenia. Goku jak krzyczał, żeby ten się wydłużał, to się wydłużał. Jak miał się skrócić, to się skracał, więc on, mówi o przedmiocie, o długokrótku, który jest stworzony do tego, żeby stanowić most między wieżą Karina a Pałacem Kamiego. Myślę, że ma w cudzysłowie wgrane to, żeby w ten sposób się zachowywać, żeby być może zwalniać, kiedy dochodzi do Pałacu Kamiego. Natomiast to nie oznacza, że to musi być jego limit. Gataspar, mam pytanie co do wzmacniania się postaci. Wiem, że trening zwiększa ten poziom, o właśnie, poziom mocy, ale czy robienie ciągle tej samej formy treningu prowadzi do stabilnego wzmacniania? Na przykład, czy taka postać, gdyby wykonywała go przez długi czas, mogłaby doścignąć nawet najsilniejszych? Na przykład taki Chaozu. Czy stałby się w końcu silniejszy niż najsilniejszy Majin Buu, jeśli dostałby nieograniczoną
określoną ilość czasu na trening, a może istnieją limity ich ciał, których nie przeskoczą i ziemianie nigdy się nie stali silniejsi niż Freeza znamek. Po nitce do kłębka, już dawno temu też o tym wspominałem, zresztą nie raz, można wywnioskować, że taki Krillin z obecnych realiów, myślę, że tak naprawdę wszyscy, którzy brali udział w turnieju mocy w Dragon Ballu Super z naszej drużyny, czyli też Ten Shinhan, prawdopodobnie też Roshi, to byłyby postacie, które byłyby w stanie pokonać wersję znamek Freezy. Wiem, jak absurdalnie to brzmi, bierzemy pod uwagę to, z kim dane postacie walczyły i tak jak mówię, po nitce do kłębka dochodzimy, że tamte wersje postaci z turnieju mocy są znacznie silniejsze niż te z Dragon Balla Z. Ale nie o tym było pytanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że każdy ziemianin ma swój limit. Wiadomo, że w Dragon Ballu to działa tak, że oni mają te limity znacznie wyżej, bo to jest kwestia po prostu kontroli ki. Jeśli oni są w stanie kontrolować swoją energię, to też myślę, że są w stanie bardziej optymalizować rezultaty swojego treningu. To tak w skrócie. Natomiast pytasz mnie o to, czy te same ćwiczenia wzmacniają postać tak samo. Ja myślę, że tutaj dobrym przykładem byłby Future Gohan, bo wiele razy zadawaliście pytanie, zresztą nie tylko wy, ale w ogóle krąży pytanie, jak to jest, że Future Gohan ani nie robił hajsu, ani nie miał respektu na scenę. No... Jak to jest, że w naszej linii czasowej Gohan, Teen Gohan, powiedzmy Gohan z Cell Sagi, włączył sobie SSJ2 i pokonał perfekcyjnego Cella, a Future Gohan, czyli jego odpowiednik tylko z tej linii czasowej, gdzie mieliśmy Future Trunksa, on był starszy znacznie niż Gohan z Cell Sagi, a nie był w stanie pokonać androidów. Ja wiem, że można mówić, że siły androidów się różniły między liniami czasowymi, ale umówmy się, że jest trochę różnica między Gohanem pokonującym perfekcyjnego Cella, a Gohanem nie będącym w stanie pokonać androidów. Myślę, że to jest kwestia tego, że Gohan po pierwsze trenował sam, a po drugie, tak naprawdę w momencie, w którym Goku i cała reszta umierała i Gohan przeżywał, Trunks był malutkim dzieckiem, ale Gohan nie miał nawet SSJ. Gohan musiał sam nauczyć się włączać Super Saiyanina, a pamiętajcie, że trening w Komnacie Ducha i Czasu w anime, w tej naszej linii czasowej, z Goku przez rok, to było coś, co pozwoliło Gohanowi, powiedzmy, dotknąć tego Super Saiyanina 2. Mieliśmy scenę w anime, kiedy Gohan przez sekundę pokazuje ten zalążek swojej mocy, stąd Goku miał pewność, że Gohan ma w sobie tę moc, ale tak naprawdę Gohan miał dobrego nauczyciela. W przypadku wersji Future Gohana mieliśmy gościa, który tak naprawdę na początku trenuje sam, nie ma żadnego mentora, a poza tym w momencie, w którym Trunks był w stanie już jakkolwiek walczyć, to Gohan bardziej skupił się na treningu Trunksa, więc myślę, że tutaj była też kwestia tego, że musiał się trochę dostosować, mam na myśli obniżyć do poziomu Trunksa, który wiemy, że na początku nie miał SSJ. W mandze miał już tak naprawdę, odkąd widzieliśmy ten specjal. To ten specjal telewizyjny z anime dodał trochę dramaturgii, pokazał scenę, że Trunks niby osiąga SSJ w trakcie tej sceny, kiedy widzi Gohana pijącego wodę z kałuży. Więc myślę, że tutaj jest kwestia właśnie tych kilku rzeczy. Więc myślę, że jeśli w przypadku Saiyan trening, nawet ciągły trening, nie był w stanie dać aż takich dużych rezultatów, to w przypadku ziemian myślę, że tym bardziej, bo oni mają po prostu niższy potencjał. Srakownik, siemanko, witam pana Srakownika, jak mija dzionek. Pytanie do Goku. Wiem, że Dragon Ball Super Heroes to tylko promocja gry, ale zastanawia mnie jedna kwestia. Na więziennej planecie Vegito walczył z Camberem w Super Saiyan Blue Kaiokenie. A, nie powiedziałem o Gangu Królika, teraz mi się tak przypomniało. Zapomniałem powiedzieć o Gangu Królika. Mała dygresja w takim razie, powrót do poprzedniego pytania. Generalnie Gang Królika został... Toriyama o tym kiedyś powiedział w jednym wywiadzie, że jak Roshi zniszczył księżyc podczas 21. Tenkaichi Budokai, to Gang Królika potem dryfował w kosmosie. To było wspomniane w pewnym takim magazynie, w którym też swoją drogą widzieliśmy Oolonga i Puara w przedszkolu albo Przekrój domu Roshiego. Nie pamiętam nazwy tego magazynu, ale generalnie jest to magazyn z 87 roku, także dość stara sprawa. Toriyama tam powiedział, że księżyc został zniszczony, a Gang Królika dryfował. Ale potem w Sazemoro na jednym z obrazków widzimy Merusa przylatującego obok księżyca, który oczywiście został potem, że tak powiem, odbudowany poprzez życzenie i tam jest Gang Królika. Opcje są dwie. Merus tak naprawdę mógł być w Galaktycznym Patrolu już dawno temu, więc tak naprawdę mógł przelatywać obok księżyca wtedy, kiedy Gang Królika jeszcze na nim był, czyli po sadze Pilafa, a przed sagą 21. Tenkaichi Budokai. Tylko jaka jest szansa na to, że on przelatywał tam akurat w tym krótkim odstępie czasu? Bardziej prawdopodobne jest to, że ten obrazek jest z czasów, powiedzmy, sagi Moro, prawda? Albo ogólnie po tym, jak już księżyc został odbudowany. Co by oznaczało, że Gang Królika, jak już przestał dryfować w tym kosmosie, zobaczył, że księżyc został odbudowany, to celowo tam wrócili.
Okej? Czyli to oznacza, że gang Królika chce być na Księżycu i tam robi swoje, prawda, jakieś tam ciasteczka smaży. To ciekawe, prawda? Okej, na więziennej planecie w Heroes Vegito walczył z Camberem w Super Saiyan Blue Kaiokenii i dostawał srogi oklep. Sam Camber został pokonany przez Goku w perfekcyjnym Ultra Instynkcie. Fuzja nie powinna być silniejsza od pojedynczej jednostki. Ten sam Vegito walczył później swój i radził sobie świetnie. Stąd moje pytanie, czy aura Cambera, który jak wiadomo był tym złym Saiyaninem, mogła jakoś destabilizować fuzję? Kolego Sorakowniku, odpuść. Nie warto, naprawdę nie warto. Ja chcę tylko powiedzieć jedną krótką rzecz, być może już o tym wam wspominałem, ale wiecie, że mi przykro, że Super Dragon Ball Heroes się skończyło. To anime to było coś, do czego wracaliśmy raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na 2 miesiące i dobrze się było przy tym pobawić. Dlatego mam zamiar zrobić kompilację, powiedzmy, najlepszych momentów z moich reakcji na te filmy. Montuje się ona od praktycznie czasu, kiedy ostatni odcinek wyszedł, ale myślę, że się pojawi, także... Chcę tylko, żebyście czekali. Wiecie co? Zerknąłem sobie na mangę Super Dragon Ball Heroes i tam są sceny, które wyglądają oczywiście podobnie do tego, co widzieliśmy w anime. Mówię tutaj o Vegito, który we wspomnianej formie walczył z Camberem, który już był po zmianie w Złotą Małpę. Widzieliśmy też Vegito, który był w Blue Kaiokenie, który walczył z Camberem w Super Saiyanie. I wiecie, co mnie najbardziej bawi? Że w tej samej mandze później widzimy Cambera w SSJ3 bodajże, bo nie ma brwi, walczącego z Goku w Blue, w stroju Daishinkana, prawda? Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że z całym szacunkiem, ale chyba nie ma za bardzo tam się doszukiwać poziomów mocy. Mateusz, witam. Ponowię takie pytanko do Koku. Naszła mnie taka myśl w sadze Gotenks bez problemu osiągnął poziom SSJ3, mimo że ani Trunks, ani Goten tego poziomu nie osiągnęli. Natomiast Vegito tej transformacji nie używał, czy to w sadze czy przy kolejnych okazjach, mimo że jedna składowa tej fuzji, czyli Goku, miał ją opanowaną. Jest jakiś powód takiego stanu rzeczy lub jakieś wyjaśnienie, bo nie przypominam sobie, żeby gdzieś to było powiedziane, albo mi to po prostu umknęło. Pozdrawiam wszystkich fanów DB i Bleacha i ciebie, Adamie. 3 grupy. Fani Dragon Balla, fani Bleacha i ja, który się nie zaliczam do żadnej. Nie, oczywiście się zaliczam, lubię, kocham Dragon Balla i to tyle. Bleacha jeszcze nie lubię, bo go nie znam, ale szanuję i pozdrawiam fanów Bleacha. Przechodząc do tematu. Vegito widzieliśmy 2 razy. Raz, kiedy nie musiał używać niczego poza Super Saiyaninem, bo już jako Super Vegito totalnie dominował Butenksa, w zasadzie Buhana. Gdyby chciał pokonać Buhana, to tak naprawdę mógłby włączyć SSJ2 i go zmieść z powierzchni Ziemi jeszcze bardziej. Tylko że planem Vegito było to, żeby dać Buhanowi jakąś fałszywą nadzieję, że ten może go zaabsorbować, no i Vegito chciał wejść do głowy Buhana, do ciała, żeby uwolnić tych, którzy byli w kokonach. Więc myślę, że gdyby Vegito chciał, to może mógłby nawet użyć SSJ3. Dragon Ball Multiverse w ten sposób ugryzło ten temat. Więc tak, myślę, że Vegito miał SSJ3, miał też SSJ2, ale nie musiał ich używać, bo już w Super Saiyanie bardzo mocno przewyższał Buhana. W przypadku sagi Zamasu, jaki byłby sens używania tych transformacji, kiedy Vegito miał ograniczony czas, użył po prostu swojej najsilniejszej formy i to tyle, więc tutaj też filozofii nie ma. Natomiast jeśli chodzi o Gotenksa, tutaj jest sprawa ciekawa. Myślę, że można byłoby, tak już totalnie, bez żadnego, wiecie, grzebania w przewodnikach albo doszukiwania się jakichś teorii spiskowych, można byłoby stwierdzić, że albo Gotenks miał SSJ2, albo go nie miał. Ale chciałbym się trochę nad tym pochylić, bo jeśli mielibyśmy założyć, że Gotenks SSJ2 miał, to jakie moglibyśmy znaleźć argumenty? Tak naprawdę w 41. tomie mangi Dragon Ball, zaznaczyłem sobie to karteczką, proszę Państwa, mamy tę scenę, w której Gotenks pierwszy raz odpala SSJ3. I tutaj, chwilę przed tym, widzimy, jak Gotenks jest jeszcze w Super Saiyanie, tutaj się wydziera i jest w Super Saiyanie i wokół jego ciała pojawiają się wyładowania. Piccolo w tym momencie mówi: Co ty? Co ty robisz, chłopaku? Ja pierdolę! No tak nie powiedział, ale generalnie Gotenks ma tutaj włosy jak Super Saiyanin. Robią się one, no Toriyama to rysował bardzo tak mało szczegółowo, bo tutaj Gotenks jest malutki, ale pojawiają się wokół jego ciała wyładowania elektryczne. Tylko pytanie, czy to są wyładowania elektryczne, które sugerują, że to był SSJ2, skoro w przypadku SSJ3 też są te wyładowania elektryczne? Czy to jest tak, że w tej scenie Gotenks przez chwilę włączył SSJ2, żeby przejść do SSJ3? Może.
A może jest tak, że po prostu ominął ten poziom. Jeśli spojrzymy na Daizenshu 7 i na taki wielki słownik technik i ataków, które opowiadają o tym, kto czego używał, tam też jest napisane właśnie parę słów na temat tego, że Vegeta i Goku opanowali SSJ-2 poprzez trening, a Gohan poprzez wybuch złości. I tam, jeśli chodzi o osoby, które używają Super Saiyanina 2, jest też wymieniony Gotenks. Więc to jest sugestia, że Gotenks miał Super Saiyanina 2, ale go nie pokazał, albo, że to, co tutaj wam pokazałem, to był Super Saiyanin 2. Przez chwilę, rzecz jasna. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć, dlaczego Gotenks mógłby nie mieć Super Saiyanina 2, jeśli mielibyśmy wyjść na przykład naprzeciw temu, co Daizenshu 7 pisze, albo w zasadzie tylko temu, prawda? Bo tutaj możemy powiedzieć, że to był po prostu skip. Z SSJ-1, że tak powiem, z pierwszego Super Saiyanina zwykłego przeszedł do SSJ-3. Więc można byłoby powiedzieć, że to, co wam pokazałem, o niczym nie świadczy. I że można pomijać transformację. Jak ktoś by powiedział, nie no, jak ma SSJ-3, to musi też mieć SSJ-2. Okej. A czy Gohan miał Super Saiyanina drugiego stopnia? Nie mówię o Super Saiyaninie 2, tylko o tym second grade i też third grade, prawda? Bo tak naprawdę Super Saiyanin 2, to co widzieliśmy na początku, pierwszy raz w Cell Sadze, na początku było nazywane Super Saiyaninem 5 stopnia, powiedzmy etapu, prawda? Czyli fifth grade. Mieliśmy zwykłego Super Saiyanina, Super Vegetę, który był nazywany pieszczotliwie Ultra Super Saiyaninem, ale tak naprawdę jest to Super Saiyanin Second Grade, czyli powiedzmy drugiego stopnia, Trunksa, który włączył trzeci stopień, Full Power, czyli Mastered Super Saiyanina, który tak naprawdę był nazywany Super Saiyaninem Fourth Grade, czyli czwartego stopnia, ale nie czwartego poziomu, prawda? SSJ-4, tylko nadążacie. No i SSJ-2, to co widzieliśmy podczas Cell Games, to był Super Saiyanin 5th Grade, czyli 5 stopnia. Więc jeśli Gohana nie widzieliśmy, żeby robił USSJ i USSJ-2, czyli te napakowane formy, to jakim cudem osiągnął 5 stopień, skoro ominął drugi i trzeci? Być może drugi i trzeci stopień, czyli te napakowane formy, to było, jak ja to lubię mówić, inne drzewko umiejętności. Bo okej, nazewnictwo może sugerować, że jedno następuje po drugim, ale drugi stopień i trzeci stopień, czyli te formy napakowane, to było eksponowanie ki w troszeczkę inny sposób, eksponowanie siły w inny sposób, niż w przypadku tego Mastered Super Saiyanina, czyli tej formy, w której Goku i Gohan chodzili przed Cell Games. I tę formę Gohan już miał, więc być może jest tak, że Gohan mógł osiągnąć SSJ-2, bo osiągnął jeden krok wcześniej, czyli tego Mastered Super Saiyanina, czyli mógł osiągnąć 5 stopień, bo osiągnął 4 i nie był mu do tego potrzebny drugi i trzeci, więc to by sugerowało, że można przeskakiwać transformacje. Więc Gotenks też mógł przeskoczyć SSJ-2 i z SSJ-1 wskoczyć na trójkę. Ale z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że Gohan, gdyby chciał, może byłby w stanie użyć drugiego i trzeciego stopnia. Wiecie, w momencie, w którym Goku pierwszy raz pokazał te transformacje, to była komnata ducha i czasu. Inaczej, mieliśmy tak naprawdę na początku Trunksa, który nie był w stanie trafić Cella i potem zobaczyliśmy, jak Goku pokazuje to Gohanowi. Gohan się jara, mówi: wow, Goku, znaczy ojcze, będziesz w stanie teraz pokonać Cella. A Goku mówi, że to jest bezużyteczne, bo traci się szybkość. Więc być może Gohan w tamtym momencie, jak dowiedział się, że coś takiego istnieje, to też musiał przez ten etap przejść, więc ma coś takiego w zanadrzu, ale nie używa tego celowo, bo wie, że jest to bezużyteczne, dlatego nigdy nie zobaczyliśmy, żeby tego używał. Tak czy siak, myślę, że tutaj na sam koniec tego tematu moglibyśmy ponownie spojrzeć w ten wielki leksykon, można byłoby nawet rzec, ataków i technik w Dragon Ballu, bo tak jak, czy to był Gotenks SSJ-2? Może. Wydaje mi się, że twórcy tego leksykonu założyli, że to był SSJ-2, bo wpisali, że Gotenks używał SSJ-2. Więc zasady tego spisu są takie, że musieliśmy to zobaczyć, żeby to było tutaj napisane. Tak to rozumiem. Ale second grade i third grade, czyli te napakowane formy, jeśli chodzi o użytkowników, mają tylko Goku, Trunks i Vegeta. W przypadku tego trzeciego poziomu mamy Son Goku i Trunksa. Ale wiemy, że Vegeta też był w stanie osiągać trzeci etap. No bo Trunks w pewnym momencie doszedł do wniosku, że ojciec tego celowo nie robił, bo wiedział, że to za bardzo zabije jego prędkość. Więc mamy tutaj tak naprawdę spis tego, co widzieliśmy, i to by sugerowało, że to, co wam pokazałem, to był Gotenks SSJ-2. Więc tyle. Azwarok, pytanie do Koku. Czy Gotenks...
Pytanie... Aha, no tak, ja tak... No generalnie pamiętałem, że... Okej, no nieważne. Maciej Balicki, pytanie. Życzeniem wypowiedzianym na Namek Vegeta wskrzeszon został. Widzimy po tym, że leci na pełnej, żeby klepać Freezę. To mnie zastanawia. Czy zostając ożywionym też dostał Zenkai Boosta, który dawał mu na tyle pewności, że po wskrzeszeniu jest w stanie rzucić Freezie wyzwanie? Czy po prostu pchał się w gips kolejny raz i tylko przeniesienie na ziemię uratowało mu skórę? Druga opcja. Vegeta nie mógł przeżyć Zenkai Boosta, bo Zenkai Boost nie działa tak, że ktoś po śmierci wraca silniejszy, bo w ten sposób Krillin byłby najpotężniejszy... Żartuję. Krillin nie może przechodzić Zenkai Boosta. Zenkai Boost działa tylko wtedy, jak się wychodzi ze stanu bliskiego śmierci, więc śmierć tak naprawdę nie aktywuje tego cyklu. To jest pierwsza sprawa, a druga taka, że w mandze tak naprawdę w momencie, w którym Vegeta został wskrzeszony, to też chwilę później został przeniesiony na ziemię, więc tego, że on leciał w stronę Freezy, nigdy nie było. W zasadzie widzieliśmy to tylko w anime, tak czy siak, no nie był silniejszy. Myślę, że to było pchanie się w gips. Vegeta w tamtym momencie... On był trochę specyficzny. On nadal jest specyficzny, ale w tamtym momencie był trochę trudniejszy, ok? Miał trudniejszy charakter, więc trzeba to zrozumieć. Obiad Adacha. Mam pytanie, czy mieszka z tobą jeszcze ktoś z Adachoverse? Czy uznali, że jesteś Oczywiście, jakby no dzisiaj ja prowadzę odcinek, także uznali, że jesteś lamusem i się to tak swoją drogą. Wyprowadzili? Dawno nie widziałem Jurgena Kloppa. Uszanowanko. Maxa Kokłonko albo Czesława Czytanko z Aureolą. Propos Czesława Czytanko, dobrze, jak już jestem zapytany o to, to muszę powiedzieć jedną rzecz. Pamiętacie Kokuł 100, podczas którego Czesław Czytanko zmarł, bo się zakrztusił? Nie mówiłem wam o tym jeszcze, to jest breaking news, można powiedzieć. To jest coś, co wam teraz zdradzam. Uchylam rąbka tajemnicy pierwszy raz od ponad 3 lat. Jak widzicie, tutaj pokazuję wam screen z mojego Windowsa. Mam na dysku pewien dokument o nazwie 30 000. Jest to scenariusz specjala na 30 000. Jeśli pamiętacie mój specjal na 20 000, Najsilniejszy Ziemianin, gdzie był cosplay Herkulesa i Widel i była scenka odegrana i tak dalej, ten specjal na 30 000 to jest 5 razy lepsze. To jest tak zajebisty scenariusz, że ja nie umrę bez nagrania tego filmu. Tylko zwróćcie uwagę na datę. On został utworzony w maju 2022. Dlatego nazywa się 30 000. Na moim kanale jest już trochę więcej widzów. Ale jak widzicie, został on zmodyfikowany 3 lutego 2025. Dlaczego? Bo jak go stworzyłem, to napisałem go gdzieś do połowy. I zostawiłem go w ten sposób, bo stwierdziłem, że nie mam chyba możliwości, żeby to nagrać w taki sposób, który by mnie satysfakcjonował. Obecnie mam takie możliwości i dlatego w lutym tego roku dokończyłem ten skrypt. Także ten scenariusz jest gotowy. Oczywiście nie będzie to specjal na 30 000, dla jaj napiszę, że to specjal na 50 000 albo na 100 000, mimo że nie będę miał 100 000, ale tak napiszę, będę miał już z głowy, w razie czego jakbym kiedyś jakimś cudem, tak się nie stanie, ale jakbym jakimś cudem dobił do tej liczby, to już będę miał specjal nagrany. Generalnie dlaczego o tym mówię teraz? Bo jest to specjal związany z Czesławem Czytanko. Jest to saga, w której zbierane są smocze kule, żeby wskrzesić Czesława Czytanko. Tyle wam mogę powiedzieć. W 2022 roku napisałem ten scenariusz do momentu, kiedy powiedzmy smocze kule są zebrane i zostaje przywoływany smok, ale teraz na początku 2025 roku trochę to ponaprawiałem, dopracowałem i dokończyłem, więc mam nadzieję, że to kiedyś zobaczycie, oby prędzej niż później, ale chcę wam tylko powiedzieć, że coś takiego leży. Śmieję się, bo to fajny scenariusz. Myślę, że wam by się spodobał znacznie bardziej niż Najsilniejszy Ziemianin, ale okej. No cóż, zobaczymy. Siwy. Adacho, wybrałem się do Skierniewic na twój spływ kajakowy. Powiedziałem przy płaceniu hasło Adacho. Wyśmiali mnie. Powiedzieli, że nie jestem pierwszym żartownisiem. O co chodzi? To już nieaktualne? Chciałem 15% zniżki. Wiesz co, wydaje mi się, że mogłeś trafić na złego kasjera. Mamy taki trochę obecnie przemiał, jeśli chodzi o pracowników, więc może trafiłeś na kogoś, kto jest świeży, jeszcze nie jest powiedzmy wdrożony. Ten kod to nie jest coś, co jest powiedzmy oficjalnie tam napisane na rozkładzie i tak dalej. To jest taki kod w stylu... Hej, ptaki latają kluczem. Dla wtajemniczonych. Więc jak oni pewnie cię zobaczyli, to powiedzieli, że nie ma takiego kodu, żeby zobaczyć twoją reakcję. Ja zadzwonię do Darka, bo to taki nowy pracownik, żeby może troszeczkę bardziej łagodnie podchodził do klientów, którzy w ten sposób próbują uzyskać zniżkę, no bo to jest nadal mimo wszystko zniżka dla was, dla moich widzów, prawda? Tak jak mówię, to nie jest tak, że ta zniżka tam wisi na rozkładzie, bo każdy by sobie tego kodu używał, to jest kod dla was, więc musicie udowodnić po prostu, że wiecie,
że to jest u mnie, no nie? Że jesteście moimi widzami, także tyle. Xter Gracz, raz, dwa, trzy. Co? O właśnie, co do podbić, to ciekawe było zobaczyć, że Koku z Marcią przez jakiś czas był w top 100 filmów podbitych. Po pierwsze, dziękuję, po drugie, nie wierzę. A po trzecie, nie wiem nawet gdzie to zobaczyć, ale jeśli tak, to chętnie bym to sam zobaczył. Trzeba było zrobić screena. Generalnie tak, zachęcam was do tego, żeby zostawić lajka, to jest jedna sprawa, ale YouTube ma nową opcję, żeby zostawić podbicie. To jest, powiedzmy, taki drugi like, tylko że też darmowy i można mieć 3 podbicia w tygodniu, więc możecie podbić ten film, możecie zostawić suba, możecie też zostawić komentarz i to przede wszystkim, bo bez waszych komentarzy następnego Kokua nie będzie. Znaczy, może być, ale będę wam na przykład gadał o tym, co mi się samemu na język napatoczy, a nie... Chociaż i tak w sumie jest dużo takich dygresji. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz zachęcam was do zostawienia wszelakiej aktywności. Bardzo wam za wszystko dziękuję. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.